Nazywam się Kacper i dostałem się do Google Summer of Code. Ja co? No co tam? Jak mam status projektu na GSOC-u Active, to znaczy, że mnie przyjęli? Kurczę, nie wiem, a jaki miałeś wczoraj? No nic nie miałem. Poczekaj jeszcze dopiero- pół godziny, godzinę, dostaniesz oficjalnego maila. Mamy to! Uznałem, że skoro i tak zalecane jest, abym dokumentował swoją pracę, to jest to dobra okazja, aby zrealizować pomysł, który chodził mi po głowie od dłuższego czasu i założyć swój własny kanał na YouTube. W najbliższym czasie zamierzam przedstawić Wam swój projekt, trochę o nim opowiedzieć, ale nie zamierzam się tylko do tego ograniczać. Chciałbym też ponagrywać trochę kontentu o programowaniu w ogóle, z tym, że nie chcę, żeby to były poradniki w stylu Python od podstaw albo poznaj Gita w 10 minut. Pewnie pojawi się też sporo relacji z moich podróży, tych mniejszych i większych. Poopowiadam trochę o inicjatywach społecznych, w które jestem zaangażowany i może pojawi się coś na temat życia na uczelni, ale to pewnie dopiero wtedy, gdy będziemy mogli na nią uczęszczać w normalny sposób, a nie przez Microsoft Teams. Okej, a więc wracając do meritum, zauważyłem, że względnie niewiele osób, nawet tych związanych zawodowo z programowaniem i informatyką w ogóle, wie, czym jest Google Summer of Code, przynajmniej w Polsce. A więc w dużym skrócie jest to program stypendialny, w ramach którego studenci i doktoranci proponują rozwiązanie jakiegoś problemu, wdrożenie jakiejś funkcjonalności lub usprawnienie oprogramowania open source, które akurat bierze udział w tym programie. Autorzy zaakceptowanych zgłoszeń przez 3 miesiące pracują pod opieką mentorów nad swoimi projektami, mając przy tym wypłacane stypendium od firmy Google. W tym roku studenci mogli wybierać spośród ponad 120 organizacji open source, przy czym z uwagi na moje doświadczenie zawodowe, mój wybór padł na Django Software Foundation. Jest to organizacja, która dba o to, aby framework Django nadal był najlepszym na świecie frameworkiem webowym. Moim pomysłem było wdrożenie do Django mechanizmu umożliwiającego statyczne typowanie, tzw. type hinting. Type hinting został wprowadzony do Pythona w wersji 3.5, a było to chyba w 2015 roku. Przy czym dość szybko okazało się, że taki projekt już tak naprawdę istnieje. Mowa konkretnie o paczce Django Stars. Opiekunowie tego projektu po krótkiej wymianie maili zaproponowali mi, abym jako swój projekt zgłosił refactoring ich pluginu do MyPy. MyPy to type checker rozwijany przez Python Software Foundation. Później zostało mi już tylko napisanie proposala, czyli zgłoszenia mojego projektu i czekanie na wyniki. W najbliższym czasie na moim kanale pojawi się trochę więcej technicznych detali na temat typowania, na temat Django Stats i na temat mojego projektu. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie zasubskrybować mój kanał i raz na jakiś czas tutaj zajrzeć. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować całej społeczności Hackerspace Łódź za pomoc w pisaniu proposala. W szczególności Jackowi Wielemborkowi, który tak naprawdę zachęcił mnie do tego, abym spróbował swoich sił i szczerze na początku nawet nie wiedziałem, że to może się naprawdę udać. Nie wierzyłem w to. No i chciałbym jeszcze podziękować Bartkowi, który będzie to montował i mam nadzieję, że nasza współpraca okaże się owocna i ktoś naprawdę zechce to oglądać. Dobra, fajrancik.